Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się nieco innym tematem niż zwykle. Ciekawiło Was kiedyś, z jakich państw pochodzą konkretne marki samochodów? Czy mają coś ze sobą wspólnego? Oraz do jakich koncernów należą? Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zaczynajmy! Rynek motoryzacyjny jest bardzo rozbudowany i zawiły. Co chwilę słyszy się, że znana marka samochodowa zmienia swój koncern. Jest to spowodowane głównie sprawami finansowymi. Wiele marek miało jedynie po kilka modeli aut, a obecnie konkurencja jest ogromna i każda marka w ofercie posiada niemalże każdy typ auta, zaczynając od auta miejskiego, kompakta, kończąc na SUV-ie. Wiele firm również idzie z duchem czasu i powoli wprowadza auta hybrydowe czy elektryczne. Inną sprawą jest zaspokojenie potrzeb klientów. Producenci muszą wymyślać coraz nowsze technologie, aby po prostu jazda autem była bardziej komfortowa i bezpieczniejsza. Zaczynamy od Europy. Liderem rynku na tym kontynencie są na chwilę obecną nadal Niemcy. Najwięcej marek europejskich jest właśnie niemieckich. Są one bardzo popularne i pożądane przez ogromną ilość osób, w tym Polaków. Zacznijmy od marek premium. Jest to m.in. Porsche. Każdy chyba kojarzy sportowe modele Panamera czy 911. Od niedawna panuje moda na SUV-y i ta marka również uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Był to nie lada szok, gdy Porsche zaprezentowało swoje SUV-y Cayenne i Macan. Auta tej marki cieszą się wysoką trwałością. Kolejnym w zestawieniu jest Mercedes-Benz. Oferują oni samochody po części sportowe, luksusowe oraz przede wszystkim stylowe. Cechuje je prestiż oraz trwałość. Do Mercedesa należy znany wszystkim Smart. Zasłynął głównie z małych aut, jak na przykład modele Fortwo czy 4. BMW nie trzeba nikomu przedstawiać. Ich auta są przesiąknięte sportowym charakterem. Duma Bawarii jest bardzo popularną marką w Polsce. Audi to kolejna niemiecka marka. Podobnie jak Mercedes, oferują auta sportowe, luksusowe oraz tak zwane dla ludu. Śmiało wprowadzają również swoje elektryki, jak chociażby model e-tron. Wiele marek bazuje konstrukcyjnie właśnie na Audi. Na przykład płyta podłogowa Cayenne pochodzi od Audi Q5. Jest pionierem wśród dostawców nowych technologii. Skoro mówimy o niemieckich markach, to nie mogło zabraknąć Volkswagena. Nie jest to już marka premium. Nazwa jej w przetłumaczeniu oznacza samochód ludu. Golfa czy Passata zna każdy. Ostatnią niemiecką marką w zestawieniu jest Opel. Kolejna bardzo popularna marka w Polsce. Głównie pożądany jest model Astra w sumie każdej generacji. Ważną rzeczą jest fakt, że właśnie Astra jest produkowana w Polsce, a konkretnie w Gliwicach. Z Niemiec przenosimy się do Włoch, a tutaj emocji nie brakuje. Alfa Romeo, legenda włoskiej motoryzacji. Oferują auta wyścigowe, sportowe czy luksusowe. Jedna rzecz, z której słynie marka, to przede wszystkim styl. Po chwilowej zadyszce marka obecnie przychodzi odrodzenie za sprawą modeli Giulia czy Stelvio. Kolejna marka jest trochę mniej popularna. Mowa tutaj o Abarthie. Jest to firma, która należy do Fiata, a konkretnie oferuje ona auta Fiata w sportowych odmianach pod znaczkiem Abarth. Skoro już jesteśmy przy Fiacie, to i o nim słów kilka. Oferuje on auta osobowe, jak i dostawcze. Miał swój polski oddział w Warszawie, który wyprodukował popularnego malucha. No i jest jeszcze jedna rzecz. W swojej gamie ma uznawanego przez wielu za najbrzydszy samochód świata, czyli Multiplę. Teraz przechodzimy na nieco inny level, a mianowicie 3 marki: Lamborghini, Ferrari oraz Maserati. Z dwiema pierwszymi wiąże się ciekawa historia, gdyż Ferruccio Lamborghini miał swoje Ferrari i nie do końca mu się ono podobało. Zasugerował Enzo Ferrariemu dokonanie kilku zmian w aucie, ten się jednak nie zgodził i w ten sposób Ferruccio stworzył własną markę
i auta wedle swojej koncepcji. Modele Huracan od Lamborghini, Italia od Ferrari czy Quattroporte od Maserati stały się już kultowe. Pora na Francję. Peugeot, jedna z najstarszych marek w zestawieniu. Oferuje auta osobowe, jak i dostawcze. Cechuje je przede wszystkim ładny design. Następna marka to Citroën. Również styl jest dla niej najważniejszy. Na przykład w Kaktusie zastosowano tzw. airbumpy na drzwiach. Takiego rozwiązania nie znajdziemy nigdzie indziej. Citroën w 2009 roku stworzył markę DS, która oferuje auta premium. Obecnie mają zaledwie 5 modeli w ofercie. Kolejne jest Renault. Produkują auta osobowe, użytkowe oraz sportowe. W swojej gamie mają najchętniej kupowanego minivana, czyli model Scenic. W 2017 roku Renault wskrzesiło markę Alpine. Produkują oni typowo auta sportowe, jak na przykład model A110. Na koniec francuskich marek zostawiłem Bugatti. Jest to francuska marka, założona w Niemczech przez Włocha Ettore Bugatti. Produkują super samochody. Modele Veyron czy Chiron to istny. Na chwilę przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Kultowa marka Rolls-Royce. Na wyspach jest synonimem bogactwa i tylko najbardziej zamożne osoby mogą sobie pozwolić na zakup aut tej marki. Bentley to kolejna marka samochodów luksusowych. W sumie niedawno, bo w 2016 roku wypuścili jednego z najdroższych SUV-ów na świecie, czyli model Bentayga. Continental stał się już ikoną marki. Mini zna chyba każdy. Produkują oni głównie auta małe, chociaż znajdziemy również jedno kombi oraz jednego SUV-a w ofercie. Marka zasłynęła z modelu Cooper. I już ostatnia brytyjska marka, czyli Jaguar. I po raz kolejny mamy do czynienia z autami luksusowymi. Może to nie jest aż taki prestiż jak w przypadku Rolls-Royce'a, lecz trzeba się z nimi liczyć. Z europejskich marek zostały ostatnie 4. Hiszpański Seat. To jest taki Volkswagen z większą ilością polotu i ciekawszym designem. Głównie znany jest model Leon czy Ibiza. Seat stworzył również swoją markę aut usportowionych pod nazwą Cupra. Czeska Skoda. Marka, której samochody mają jedne z najniższych kosztów eksploatacji na rynku. Kolejne jest szwedzkie Volvo. Zasłynęło w latach 50. XX wieku z wprowadzenia 3-punktowych pasów bezpieczeństwa i obecnie wyprzedza konkurencję swoimi nowinkami dotyczącymi bezpiecznej jazdy. I już ostatnia europejska marka to zeszłoroczny hit sprzedaży, czyli rumuńska Dacia. Należy ona do Renault. Posiada jedne z najtańszych aut na świecie. Salonowy model Sandero dostaniemy już od niecałych 30 000, a model Duster od 40 000 złotych. Przenosimy się do Azji, a konkretnie do Japonii. Toyota. Chyba najbardziej znana japońska marka. Sama mówi o sobie jako lider bez awaryjności i w 100% możemy się z tym zgodzić. W swej ofercie ma najchętniej kupowany samochód na świecie, czyli model Corolla. Toyota stworzyła również Lexusa. Oferują oni auta luksusowe. Świetnie one wyglądają oraz zbierają pochlebne opinie. Kolejna znana marka to Mazda. Głównym celem tej firmy jest tworzenie takich aut, aby można było czerpać z jazdy jak najwięcej frajdy. Znana jest z modeli CX-5 czy modeli 3 i 5. Mitsubishi. Lata świetności ta marka ma już za sobą, zwłaszcza po wycofaniu Lancera Evo. Obecnie korzysta z technologii Renault i Nissana. No właśnie, Nissan. Niegdyś Datsun. To, co oni wyczyniali z nazwami kompaktów, to przechodzi ludzkie pojęcie. Obecnie są znani z modeli Leaf czy Qashqai. Do Nissana należy również inna japońska marka, czyli Infiniti. Oferują oni luksusowe auta osobowe. Obecnie ogłosili, że wycofają się z rynku europejskiego na rzecz Ameryki i Chin. Kolejna jest Honda. Oferują swoje auta na wszystkich kontynentach. Marka zasłynęła ze świetnego kompakta Civic. Do Hondy należy jeszcze mniej znana marka Acura
która nie jest oferowana na europejski rynek. Auta bazują na Hondzie, jednak są bardziej sportowe i luksusowe. Subaru. Podobnie jak w przypadku Mitsubishi, lata świetności ma już za sobą. Marka zasłynęła głównie z modelu Impreza. I już ostatnia japońska marka Suzuki. W historii współpracowała m.in. z General Motors, Isuzu, Volkswagenem, Fiatem czy Toyotą. Marka jest znana z modelu Swift czy Jimmy. Przenosimy się do Korei Południowej. SsangYong. Trochę mniej popularna marka, lecz z pewnością godna uwagi. Dużo nie brakowało, aby upadła. Obecnie jej sytuacja znacząco się poprawiła i marka notuje z roku na rok coraz większą sprzedaż. No i chyba dwie najbardziej niedoceniane marki na świecie. Hyundai i Kia. Auta tych marek mają największy stosunek jakości, jaką oferują, do ceny. Samochody Hyundai'a nastawione są bardziej na luksus, wygodę, a auta Kia na sport. Korzystają z tych samych technologii. I już ostatni kontynent, Ameryka. Cadillac, druga najstarsza marka w Ameryce. Oferują auta luksusowe, jednak nie jest to aż taki wymiar luksusu jak w Rolls-Royce. Auta tej marki są dostępne głównie w USA, Kanadzie i Chinach. Chevrolet, czyli budżetowy Opel, jest czwartą na świecie najchętniej kupowaną marką. Jest znana głównie ze sportowego modelu Camaro, Aveo czy Cruze. Kolejny jest Chrysler, nieco mniej popularna marka. Podobnie jak w przypadku Cadillaca, oferują auta luksusowe. Dodge. W ofercie mają auta osobowe, sportowe oraz pick-upy. Niektóre modele są odpowiednikami oferowanymi pod logo Chrysler. Jeep. Najbardziej znana marka tworząca samochody terenowe. Obecnie słowo Jeep jest po prostu utożsamiane z pojazdem terenowym. Markę można skojarzyć z modelem Cherokee czy Wrangler. Ford. Jedna z najbardziej popularnych i najstarszych amerykańskich marek. Jest znana z modeli Focus, Fiesta czy Mustang. Model serii F jest drugim za Corollą najczęściej kupowanym autem na świecie. I już ostatnia marka, Tesla. Stosunkowo młoda firma, założona w 2003 roku. W ofercie mają auta sportowe, tylko i wyłącznie elektryczne. Ok, pochodzenie marek mamy już omówione. Czas na przynależność do poszczególnych koncernów. Wymienię największe koncerny, a Wam na ekranie pojawią się marki, które do nich należą. Honda Motor Company, Mazda Motor Corporation, Suzuki Motor Corporation, Subaru Corporation, Toyota Motor Corporation, Hyundai Motor Group, Tata Motors, Geely, Volkswagen Auto Group, PSA Group, Daimler Auto Group, BMW Group, Renault Nissan Alliance, Fiat Chrysler Automobiles, Ford Motor Company oraz General Motors. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeśli chcielibyście więcej tego typu filmów, dajcie znać w komentarzach. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!